freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj poruszymy temat dowódców inżynierii. Powiem wam, że ja już od jakiegoś czasu śledzę tych dowódców, śledzę też to, co się dzieje na KVK związane z tymi dowódcami. Nie będę ukrywał, zaczniemy chyba coraz bardziej sobie przyglądać się tym inżynierom, bo zaczyna wyglądać coraz lepiej. Kto był ze mną na spotkaniu w Warszawie, ten wie, jak rozmawialiśmy tam w parę osób na ławce, jak wspominałem o tym, że nadchodzi coś, co nie wszyscy się może są przygotowani na to, ale nie wszyscy na przykład chcą do tego jakby tak przyjąć do świadomości, to, że meta pomału będzie się zmieniać. Będzie się na pewno coś zmieniać, że ci dowódcy inżynierii będą coraz bardziej brani pod uwagę przy marszach. Będzie wtedy oczywiście większa wymagana kontrola między dowódcami inżynierii, a wiadomo tymi pozostałymi piechoty, kawalerii i łucznikami. Ale nawet sądząc po ostatnim informacjach o nowym KVK, gdzie będziemy mogli właśnie strzelać dowódcami z daleka, będą tam różne artylerie, chyba 3 albo 2, już nie pamiętam. Tam też nagrywałem o tym filmik, więc możecie sobie już tak też przeglądać o tym nowym KVK, co tam mniej więcej wiemy, ale zaczyna coraz bardziej te Rise of Kingdoms też pomalutku przypominać to, co się przyjęło w Call of Dragons, czyli ataki dystansowe. Tam troszeczkę inaczej wygląda, bo tam strzelcy biją jak strzelcy z daleka, czy też magowie, zresztą też macie tam parę filmów z Call of Dragons u mnie na kanale, więc też możecie zobaczyć sobie, jak tam mniej więcej opisywałem to. Tutaj jakiś czas temu, jak prowadzili inżynierów, no to wiecie, postawiamy sobie, wiadomo, tą super wieżyczkę i strzelamy z daleka. No ale okej. Jak to w ogóle ma się potem w raportach? Powiem wam, że do mnie docierały pierwsze raporty, kiedy to wyszli chyba to było zaraz po Gonzalo i po Gajamada, że naprawdę są bardzo fajni ci dowódcy i można wygradzić dobre cyfry. I powiem wam, że wiadomo, rozstawienie ale w tym momencie, kiedy zaczynamy wchodzić w KVK, gdzie wchodzą te nowe taktyki, znaczy nie taktyki, tylko wchodzą jakby tak troszeczkę inna grafika i też troszeczkę i widać, że te niektóre KVK będą zmieniać pomału swoje całe jakby tak powiedzieć tereny, bo mi się zdaje, że na tym KVK jakby tak powiedzieć jest na tym Heroic Anthem jest więcej takiego miejsca, gdzie można rozstawić tą wieżyczkę, schować się z nią, ale tak, żeby sięgało na przykład danego balu, które się bije. No i nie wiem, czy widzieliście, nie mogłem dokopać się do screena, a jeżeli ktoś ma, to wrzućcie w komentarzu lub dodajcie linka, gdzie chyba z 10, jak nie więcej, inżynierów na strefie w Kingslanda, kiedy walczył 1.093 i 1.960, walczyli w balu, a dokładnie za górą stało 20 takich wieżyczek gdzieś rozstawionych, czy tam 10 i biło po prostu na tego bala. I słuchajcie, no, na pewno mieli cudne raporty. Zresztą zaraz wam pokażę filmik z grupy z Rise of Kingdoms, gdzie goście chwali i jakie cyfry ostatnio w ogóle wykręcam. Właśnie po to w KVK, jak dobrze pamiętam. Więc powiem wam, że zaczynają ci dowódcy naprawdę fajnie prosperować. Ogólnie w tym odcinku przegadamy sobie o tych głównie też raportach, porozmawiamy sobie o parowaniu. Może nagram oddzielny później też odcinek, jeżeli chodzi o Giro, chociaż no już powiem, tutaj nie ma co jakiegoś tam, nie wiem, jakiejś magii, co tutaj ma być, ale naprawdę ta inżynierka zaczyna coraz bardziej prosperować. Ja się zacząłem zastanawiać, czy tam kolejny kiedyś marżek nie będę robił. Nie zrobię sobie tej inżynierki, bo powiem już teraz, jeszcze zanim może zaczniemy gadać w ogóle o girze, to na tą chwilę, jeżeli przeglądniemy gier inżynierii statystycznie, chyba jeden z najlepszych w grze. Oczywiście tutaj pewnie zapytacie, czy inżynierowie czym grają, bo wiadomo, nie każdy jeszcze inżynierów ma na swoim KD. Inżynierami się gra w postaci taczek, czy po prostu no, taczki biją, tak? Dlatego niektórzy używają taczek T5, T4 na właśnie takich inżynierach. Ale przejdźmy sobie może do tego, że ja wam chciałem pokazać ten raporcik.
Pokażę? Tak. No zaraz pokażę, tylko sobie jedną rzecz znowu zminimalizuję. Niestety co jakiś czas mi się coś tutaj włącza z powrotem, ja tego nie mogę potem pobrać. Ale okej. I popatrzcie, tutaj jest akurat bez tego. Powinniście widzieć, jak wam powiększę. O, tu pokazuje jeden z graczy. O, coś nam spada jakość. Nie spadaj nam jakość. Albo jemu po prostu tak trochę spadło. Jak jakby tak Gaja Hamada i Gonzalo robią cyferki na inżynierii. Zobaczcie sobie w ogóle, jakie tam ratio ma, nie? Wiadomo, ale tutaj widzicie, że to jest typowo z walki, nie? Że naprawdę to nieźle mu robi robotę. Uważam, że tam już gear ten złoty jest z inżynierki i to też pracuje, ale jak ma z Gonzalo, ja też widziałem, gdzie Małgorzata gra z tym Baburem, tak? Też widziałem, jak grają w drugie strony, że Gonzalo jest pierwszy, Gajak jest drugi i naprawdę ta inżynierka zaczyna robić fajne cyfry. No popatrzcie sobie, jak tutaj ma już współczynnik przy niektórych walkach jest przez cały czas na plus. I to naprawdę, on musiał stać, bić, to jest bardzo dużo tych, musiał stać, bić i nic praktycznie, jakby tak powiedzieć, to nie atakowało, bo tu bardzo dużo targetów bije. To jest masakra, nie? Jak można, myślałem, że tam już przejdziemy, ale widzę, że on zaczyna nadrabiać. Myślałem, że jeszcze jakieś tutaj nowe się pojawią. Ale widziałem ogólnie poza tym filmikiem, co tutaj widzicie, widziałem jeszcze inne raporty graczy, którzy mi wysyłali, gdzie tam mieli po 20-30 porobione na właśnie Openie. Oczywiście mówimy w Killpointach, że chodzi o miliony, więc ja byłem w szoku, nie? Ale tutaj niektóre są po milion, wymiana 1 do 100. No, mega robota, nie? Sami ocencie, ale zaczyna to wyglądać coraz lepiej i mi się zdaje, że Lilith zaczyna dążyć do tego, że ci inżynierowie będą taką zmianą, powiedzmy, mety, nie? Będzie coś takiego właśnie, że słuchajcie, my przechodzimy tak, żeby inżynierowie dołączyli do tego, powiedzmy, całego jadłospisu zwierzęcego, gdzie oni też będą grywalni i też będą mogli zrobić naprawdę niezłe cyfry. Przypuszczam, że inżynierowie się bardzo dobrze sprawują na takich KD, gdzie walczą, wiecie, dużo bali jest takich mocnych i oni tam nabiją te KP, bo ciężko mi jest powiedzieć, że na małych balach, na niższych seedach ta inżynierka będzie się sprawdzać, bo większość tych raportów, jak oglądaliśmy teraz, czy też oglądaliśmy, ja oglądałem na Kiwiki właśnie ostatnio takich no tytanów, no bardzo, bardzo elitarne to było grono graczy i królestw, więc no 1.093 i 1.960 graczy tam pokazali, że inżynierka robi robotę i da się zrobić też na tym bardzo niezłe kapy, więc tutaj tak, zobaczycie, no to przejdźmy sobie, zobaczcie sobie ogólnie Gaję, popatrzcie, on tutaj ma oddział tego dowódcy dodaje 2% więcej podstawowych do obrażeń dystansowych, za obrażenia od robnięcia, uczynnik robić 20, wartość ta maleje o 50%, gdy oddział jest poza zasięgiem walki, wręcz ok. Wręcz w celu. Premia do podstawy mamy do 10, tu możemy do 500, tu Gaja ma jednostki obliczenia tego dozyskują premię 3% szybkości marszu i 20%, więc te są bardziej takie chyba wytrzymalsze. W trybie dystansowym oddział tego dodaje o 3% więcej podstawowych obrażeń dystansowych. Za każdym razem wykonuje zwykły atak dystansowy, ma 10 szans na potężne leczenie. Okej. Jednostki oblężnicze tego dozyskują prawie 5% do ataku, więc on jest takim bardziej takim, jakby to nazwać, takim tankerskim, czyli jeżeli ktoś chciał, to też dłużej wytrzyma, to też jest fajne. No i jego biegłość tutaj też robi naprawdę niezłą robotę i dodaje 5 podstawowych obrażeń dystansowych. No, te obrażenia dystansowe są dość niezłe, nawet jak teraz rzucimy sobie tutaj tą obróconą fałkę, no to też daje nam kolejne, jakby tak powiedzieć, zresztą też można wyciągnąć niezłe inskrypcje, bo ja powiem, że jak pierwszy raz jak robiłem inskrypcję, to właśnie z tej obróconej fałki, czyli dokładnie, że was tutaj nie myli, czyli z formacji V wyciągałem naprawdę niezłe te tutaj inscription. Niezłe uzbrojenia tam wyciągałem, więc no Gaja jest bardziej taki jak Gonzalo znowu jak widziałem, no to on już będzie robił damage, maksymalnie 3 oddziały przeciwko wokół celu, 2400,
Ogólnie tutaj na początku jak oglądaliśmy o tych inżynierach, no to rozmawialiśmy, to będzie takie coś tam porobi. Naprawdę robi niezłe cyfry, no. Naprawdę. Babur tutaj akurat jest już taką opcją rezerwową, ale ja przeważnie jak widziałem marsze inżynierii, no to było właśnie Gonzalo i Gaja był jako drugi. No i Babur, tak? Babur był jako ten drugi, a Małgorzata czy Babur był jako ten pierwszy, Małgorzata była jako ten drugi. Też widziałem Gonzalo z Małgorzatą, no ale wiecie o co chodzi. Chodzi mi o to, że naprawdę to nieźle wygląda i cyferki na tym można zrobić. I inżynierowie naprawdę, jeżeli ktoś tam już poszedł w ten gir, zresztą ten gir możemy sobie zaraz przejrzeć też, tak przejrzę, nie będę go już omawiał, ale sami będziecie mogli też ocenić, jak ten gir tutaj robi robotę. Zobaczmy sobie na bronię. Bronię, jak dobrze pamiętam, ta broń. Atak oddziału. Tu mamy dodatkowe wzmocnienia. Jak widzicie. 2%, 3% do obrony oddziałów. 3% do redukcji obrażeń umiejętności. Tak, i 5%. To jest naprawdę dobry set. Już nie mówię o tych boostach, nie? Ale lećmy dalej. Głowa. Jeszcze tutaj wróćmy do broni. Widzieliście, że jest atak. Głowa. Gdzie to głowa? To? Tak. Atak jednostek obleżniczych 14,5, szybkość marszu, czyli wiadomo, atakujemy taczkami z daleka. Drugi set, dwie części. Pytanie, czy to jest, czy ja dobrze pokazuję? Czy ja dobrze wam pokazałem? Nie no, musiałem wam dobrze pokazać. Peru czcigodnej bogini. No tak, dobrze, bo do zbierania jest to. Dobrze, pokazałem teraz głowa. To jest do zbierania. A tu, przepraszam, tu jest head pod to, bo to było pod coś innego. Tu jest head. To atak oddział 8%, szybkość marszu, obrona, redukcja, czy te same bonusy, nie? No. Przejdźmy dalej. Co mamy? Znowu obrona 8%. 8%! Ja pier... O. 8%. Chodź, idź na 8%. Chodź, co ci szkoda? Kurde. Słuchajcie, tu są łuczniki, kawaleria, piechota i tu jest obrona oddziału. Nie, to jest leadership akurat. Tam to, co przedtem najeżdżaliśmy, to był też leadership. Tak. Znaczy, to jest właśnie ten set tego. 6%. Ja się dziwię, że niektórzy grają na legii, chyba buty, albo ręce i legii. Tak, dobrze, ręce legii albo ręce buty grają pod leadership, bo to macie, mówię o łucznikach w tym momencie, że ta gra, macie 6% obrony, plus z 200 dostajecie 3%. Naprawdę bardzo mocne są te etapy. Tu przejdźmy dalej. Portusie, jakie są portusie? Patrzcie do portusie. No to PZ 8%. No zlitujcie się. Co tu jest? No 6% znowu PZ. Naprawdę wytrzymałe. Naprawdę może być nieźle wytrzymałe. No i teraz tak, co byście tutaj wybrali za ringi? Jakie ringi? No na pewno ja bym wsadził to. Każdy oddział danego uzyskuje bezpośrednio obrażeń. Dormcia ma 5% na zwiększenie tych obrażeń. Lub dostawa obrażenia dormcia ma 5% na zwiększenie tych obrażeń. To jest naprawdę dużo. Podczas wykonania kpiu istnieje szansa, czy... Okej, dobra, to już wiemy. I to jest must have, nie? Teraz pytanie, czy te dodatkowe tutaj, czy jakoś to zgrywamy, czy oni na przykład nie mieszają tego właśnie z jakąś obroną celu, lub też na przykład z ringiem. Ring praktycznie z każdym funkcjonuje. Więc mogę się też mylić, jeżeli znacie jakoś odpowiedź lepszego tu zestawienia z artefaktami, czy artefaktami z ringami, dajcie znać, bo ja chętnie o tym posłucham lub też poczytam, bo nie jestem akurat w inżynierce jakoś biegły. Nawet jak rozmawiałem ze Stanowem na spotkaniu, to też tak po macoszemu wszystko, ale naprawdę sobie rozwija ten gir inżynierii i to będzie mu pracowało moim zdaniem. Tym bardziej, że ta gra troszeczkę się zmienia w ostatnim okresie. Mi się zdaje, że w stronę. Więc no, kurde, naprawdę ci inżynierowie, jeżeli ktoś ma zamiar kiedyś zrobić jakiś
dodatkowy marsz, no to niech zrobię sobie inżyniery. Tylko pamiętajcie, że tam trzeba zrobić full control, bo to jest, idziemy, rozstawiamy powiedzmy namiot i strzelamy z tego namiotu. Zaczynają nas puszować, cofamy. Przez cały czas to jest kontrol, to tak nie jest... To jest bardzo łatwe w porównaniu do kawalerii, piechoty, łukami, którzy się biją w balach, nie? No to po prostu dobrze rozstawisz, strzelasz na szkapeki. Krótka piłka. Więc mi się zdaje tyle, że jeździ dowódcą inżynierii. Jeżeli coś tam jeszcze nowego by mi przyszło do głowy, albo coś bym chciał jeszcze nagrać, na pewno coś nagramy o dowódcy inżynierii. No nie będę ukrywał, to jest bardzo ciekawy temat, który w Red Dead niedawno wyszedł. Bardzo fajnie rozwija. No i przede wszystkim jest coś jeszcze nowszego, czyli nie musimy się martwić o to, że rok troszeczkę staje, chociaż po nowych aktualizacjach, zmianach, eventowych, wydarzeniowych zaczynamy się, zdaje, w tą też fajną stronę iść. Na ile? Zobaczymy. Tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał. Pchajmy to razem, komentujcie, lajkujcie. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego filmiku, wiecie coś na przykład, czegoś ja na przykład nie powiedziałem, wrzucajcie, bo naprawdę to fajnie wygląda. Swoje raporty możecie wrzucać w postaci linka w komentarzach, to na pewno ludzie zobaczą, jeżeli ktoś gra oczywiście inżynierom, jaką to robi robotę, naprawdę. Dzięki jeszcze raz. Ejo, ejo, ejo.